Tutaj wyłączamy wszystko, to znaczy kamerkę, sczytywanie znaków. No i nie wiem, czy ten komputer w końcu da się zresetować, czy nie. Teraz pokazuje mi 6,2. 70 km zrobiłem póki co. Spróbujemy to zresetować. Nie wiem, miałem wrażenie, że pod salonem się zresetował. To na pewno. No, ostatnie 50 zresetowane. No to jedziemy sobie powolutku. Tu jeszcze ustawimy pojazd, energia, odzyskiwanie wysokie. 30 stopni w tym momencie mi pokazuje w 9:30. No i znowu to samo wrażenie. Puszczam hamulec, on od razu wiadomo jedzie, włączył się silnik, ale jedzie troszeczkę zbyt gwałtownie. Jedziemy. No, ruszam z totalnie zimnego silnika i czuję, że jest na dość wysokich obrotach. No i moi drodzy, póki co 6,4. To, co mówiłem w głównym teście, muszę podtrzymać. To jest naprawdę dobre auto. Komfortowe, ciche, dobrze działający układ hybrydowy, dobre zawieszenie, dobry układ hamulcowy. Tu nie ma się do czego doczepić. Być może do designu. Widzę, że tam osoby pisały, że design nie przemawia. Powiem szczerze, że ja też mam z tym problem. Znaczy z boku dla mnie ok, tył ok, ten przód półokrągły nie przemawia do mnie. Spalanie 6,2. Silnik się teraz wyłączył. Mamy niebieski i zielony kolor, czyli silnik elektryczny napędza samochód. Teraz wszystko na zielono, czyli rekuperacja. No, układ kierowniczy aż się chce odkręcić. Tak jak w Mazdzie mam, że skręcam i muszę ją chwilę trzymać, bo ona już się chce odkręcać. No i jedziemy, moi drodzy, 100 na godzinę na tempomacie z utrzymaniem. Silnik na czerwono i zielony kolor, czyli ładuję baterię. Teraz z górki pewnie się wyłączy. Spalanie 6,1. Tak, wyłączył się spalinowy, w ogóle nie słyszałem. Ten sam poziom hałasu. I na niebiesko, czyli silnik trakcyjny teraz napędza samochód. Zwalniamy. I tempomacik na 80. I jedziemy na elektryku, a z baterii pobierany prąd. Teraz lekka górka, ale dalej elektryk, 80 na godzinę. Dalej górka i dalej elektryk. I włączył się spalinowy. No szkoda, że nie pokazuje, na jakim poziomie jest naładowana bateria. W J5 to było fajnie pokazane. Jak było na przykład 60, to wiedziałem, że będzie jechał na elektryku. 50, jak się zbliżało do 35, wiedziałem, że się włączy silnik spalinowy. I przyspieszamy do 100.
Stóweczka, tempomacik. Spalanie 6.1. No pod tym względem jestem trochę zaskoczony. Podczas całego testu chyba ani raz nie widziałem piątki z przodu. Przypomnę, że w MG ZS to jest chyba podobna wielkość, nieprawdaż? Tam mieliśmy 4 z przodu. Tu nie mamy piątki z przodu. Z tym, że nie było takich upałów. Także klimatyzacja tu też na pewno swoje robi. I zwalnia mi przed tym busem elektryk. A my zjeżdżamy. I 40 na godzinę na elektryku pod górkę. Kompletna cisza. Włączył się silnik, ale bardzo delikatnie. Usłyszałem go od razu, ale że tak powiem, przyjemny pomruk. No i mamy piątkę z przodu, 5.9. Teraz z górki 70 na godzinę elektryk. I mamy utrzymanie. Za chwilę znak 50. Czy on go sczyta i zwolni sam? Czytał go, ale zwalnia przed samochodem, nie z uwagi na znak, bo dalej na tempomacie jest 70. Także teraz resume i wracamy do 70. Przyspiesza sam, w miarę delikatnie. 5.7. I teraz łuk. I ładnie wchodzi. Patrzę na odległość między pasami, jedzie równiutko. No i jesteśmy, moi drodzy, na miejscu. 5,5 spalanie. Podjeżdżamy sobie na elektryku. Dzięki, trzymajcie się.